Good morning. Dzień dobry. Well, thank you so much for this opportunity. Dzięki za tę możliwość. I totally agree with Sean that the disciples didn't need presentation. They didn't have a computer. Całkowicie zgadzam się, że uczniowie nie potrzebowali prezentacji, nie potrzebowali komputera. They just have an open heart and a passion for His presence. Oni po prostu mieli otwarte serce i pasję dla Jego Well, obecności. I'm going to start right because I know that we celebrate Pentecost today, right? Dzisiaj mamy Zielone Świątki And you know what happened that day. i wiecie dobrze, co wydarzyło się tego dnia. And I believe that today God is going to do something really powerful in this place. I wierzę, że Bóg dzisiaj uczyni coś naprawdę mocnego tutaj w tym miejscu. I'm praying for God may start a revival in this church. Modlę się o to, żeby Bóg rozpoczął przebudzenie w tym kościele. So powerful that even the guests of the hotel can feel it. Tak mocne, że nawet goście tego hotelu będą mogli to odczuć. Even people on the street can feel His power moving in this place. Że nawet ludzie na ulicy będą mogli odczuć moc tego miejsca. And as Sean was saying, my name is Mike Ceballos. I tak jak Sean mówił, nazywam się Mike. I'm from El Salvador, Central America. Pochodzę z Salwadoru, z środkowej Ameryki. This is the smallest country in the whole continent. To jest najmniejsze państwo na tym kontynencie. And I come from a really small city in the smallest country in the whole continent. I pochodzę z bardzo małego miasta w najmniejszym kraju na całym kontynencie. And, well, actually, it's really amazing what God can do if you just open your heart and let Him do whatever He wants with you. I to jest takie niesamowite, że Bóg może uczynić niesamowite rzeczy, jeśli tylko otworzymy dla Niego serce. Well, I come from a complete family, we call it, like my both parents and one brother. Pochodzę z takiej pełnej rodziny, mam rodziców, mam jednego brata. And apparently for everybody it was like a perfect family. I dla wszystkich wydawało się, że to jest taka doskonała rodzina. We pretended to be perfect. My dad had a really good job. My mother still has a small business. Wydawało się, że jesteśmy taką doskonałą rodziną. Tata miał dobrą pracę, moja mama miała i wciąż ma swój mały biznes. And for everybody, for all the community, our family was perfect. I dla całego społeczeństwa nasza rodzina była doskonała. But we did know that was a lie. Ale my wiedzieliśmy, że to jest kłamstwo. Because every single weekend we suffer a living hell in our house. Bo każdego weekendu przeżywaliśmy piekło u nas w domu. Well, my dad is a really responsible guy. He's a really serious and he's hard worker, and I really love him. I mój tata jest takim bardzo odpowiedzialnym, poważnym człowiekiem, bardzo ciężko pracuje i bardzo go kocham. But he was an alcoholic. Ale był alkoholikiem. So every single weekend it was a hell to us. Więc każdy weekend był piekłem dla nas. It was really violent. Było bardzo dużo przemocy. I remember that I was a little kid, like 8, 9 years old. Pamiętam, kiedy miałam 8-9 lat. And it was incredible because I used to play with him. I to było coś niesamowitego, bo bawiłem się z nim. And every single time that he was coming back from work, I za każdym razem, kiedy wracał z pracy, I used to hide to, let's say, surprise him or scare him. I wtedy jak wracał z pracy, to tak chowałem się, żeby go zaskoczyć. Tak. He knew where I was hiding. On oczywiście wiedział, gdzie się But he schował, pretended not to know. ale udawał, że nie wie. And so that was our game. To była taka nasza zabawa. And it was incredible how that changed. I to było coś niesamowitego, w jaki sposób to się zmieniło. Because like a couple of years later, Bo kilka lat później I used to hide because I was scared of him. zacząłem się chować, bo bałem się jego. So we started living a really difficult situation because of the alcoholism. I ta sytuacja stała się bardzo trudna z powodu tego alkoholu.
And it was hard for me because I was like 11 years old. I to było coś bardzo trudnego, bo w tamtym czasie miałem 11 lat. And I was a psychologist of my mom. I byłem psychologiem dla mojej mamy. I remember my mom crying in his room. I pamiętam, jak moja mama płakała. And I was like approaching to her and saying like, no mom, calm down, everything's gonna be okay. I ja tak przychodziłem do niej, mówiłem jej, że spokojnie, że wszystko będzie dobrze. And try to comfort her. I chciałem ją pocieszyć. I'm 11-year-old. Miałam 11 lat. And it was really hard because at one side I had my mom suffering a lot. I to było bardzo trudne, bo z jednej strony moja mama bardzo cierpiała. But on the other side I had my dad that was the one causing that. A ja z drugiej strony to mój ojciec był tego powodem. A big confusion inside of my heart because I didn't want to hate him. He was my dad. I było takie bardzo duże zamieszanie w moim sercu, bo nie chciałem go nienawidzić, bo był moim ojcem. And also, I don't know about you, but watching your mom crying and suffering, that could be the worst feeling ever. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale jak widziałem, jak moja mama płakała, to było coś najgorszego, co mogło mnie spotkać. And that was my childhood, trying to comfort my mom even I was a little child. Więc takie było moje dzieciństwo. Próbowałem pocieszyć moją mamę, mimo że sam byłem dzieckiem. Suffering a living hell, honestly. I przeżywałem takie prawdziwe piekło. And because my parents were really busy. A przez to, że moi rodzice byli cały czas bardzo zajęci. When I was a teenager. Kiedy byłem nastolatkiem. I spent almost all day on the street. Spędzałem praktycznie całe dnie na ulicy. And basically that's where all starts. I tam wszystko się zaczęło. Like around 9 or 10 years ago, my country was considered one of the most dangerous country in the whole continent. I tak 9-10 lat temu mój kraj był uważany za najniebezpieczniejszy kraj na całym kontynencie. And the city where I lived was considered one of the most dangerous within the country. A to miasto, w którym mieszkałem, było uważane za jedno z najniebezpieczniejszych miast w tym kraju. Because of the gangs. Z powodu gangów. So when the devil, he had a plan to destroy the plan that God had for you. I diabeł miał plan, żeby zniszczyć plan, który Bóg miał dla mnie. So I met a lot of friends. Więc spotkałem wielu ludzi. And I was looking for them. I was looking for a family feeling. Ja szukałem zastępstwa dla swojej rodziny. I was looking for attention. Szukałem uwagi. Maybe love. Może miłości. And apparently they have a really nice strategy. I oczywiście oni mają taką fajną strategię. Because I met a lot of my friends were part of a gang. Bo wielu z moich przyjaciół było częścią gangów. And they were like, you are my brother, and I will die for you. I oni mówili takie coś, o, ty jesteś moim bratem, umrę za ciebie, jesteś w stanie zginąć za ciebie. So because of my past, that was really attractive. Więc z powodu mojej przeszłości to było dla mnie bardzo atrakcyjne. So I started hanging out with them. Więc zacząłem spędzać z nimi czas. Most of them were drug dealers, alcoholism, part of a gang members. Większość z nich było dealerami narkotykowymi, alkoholikami, częściami po prostu gangów. And I started to have a lot of problems because of that. I z tego powodu miałem dużo problemów. I remember that it was one time that I never forget. Była taka jedna sytuacja, której nigdy nie zapomnę. And if you are a dad or a mom right here, don't stop putting words on your son's heart, putting advices, because you can save their lives. I więc jeśli jesteś rodzicem, to nie przestawaj wkładać dobrych słów, dobrych rad w serce swojego dziecka, bo to może przynieść korzyść, może ich uratować kiedyś. There was one time near to my house, I was with my friends and suddenly Był taki jeden raz, kiedy byłem całkiem blisko swojego domu, kiedy nagle I don't know how, but I looked down and I found a bag.
spojrzałem na ziemię i znalazłem taką torbę. Near to that place, the leaders of our gang, they used to get together near to that place. Blisko tego miejsca, gdzie to znalazłem, liderzy gangu spotkali się. When I picked it up, I realized that it was a bag full of drugs. Kiedy to podniosłem, zorientowałem się, że to jest torba pełna narkotyków. So one of my friends told me, hey, let's go and sell it. Więc jeden z moich przyjaciół, którzy byli wtedy ze mną, stwierdził, że super, chodźmy i sprzedajmy to. It was a big bag already prepared and everything, so we're gonna get a lot of money. To była taka torba i te narkotyki były takie gotowe do sprzedaży, więc dostalibyśmy za to dużo pieniędzy. Okay, and I said, okay, let's go. I need a new pair of sneakers. Więc ja powiedziałam, okej, chodźmy, muszę sobie kupić nowe buty. And he took me to a really awful place. Więc ten kolega zabrał mnie do takiego strasznie okropnego miejsca. And he was knocking this guy's door. I on pukał w drzwi. And when I was walking to that place, I started hearing my mom's voice here. Don't do it. I kiedy szliśmy na to miejsce, ja słyszałam w swojej głowie taki głos mojej mamy, nie rób tego, nie rób. I don't know why or how, but I was hearing her in my ear saying, don't do it, please. Nie wiem, w jaki sposób to się wydarzyło, ale słyszałam w swojej głowie ten głos swojej mamy, nie rób tego, proszę. And another voice here, the other side, hey, do it. It's a lot of money. A z drugiej strony miałem taki głos, zrób to jest dużo pieniędzy. So my friend was knocking the door. Więc ten mój kolega pukał do tych drzwi. And I was standing near to a river. A ja byłem bardzo blisko takiej rzeczki. And suddenly this guy come out. I nagle ten człowiek wyszedł. And I don't know how, but I just feel that somebody grabbed my arm and threw all the things into the river. I nie wiem, jak to się wydarzyło, ale poczułam, że ktoś tak jakby złapał moją rękę i wrzucił całą tą torbę do rzeki. And these guys were like crazy, really angry, mad, and why did you throw them out? Why did you do that? I ci moi koledzy byli wściekli, dlaczego to zrobiłeś? But honestly, I didn't know. I just felt that somebody grabbed my arm and threw it away. Ale szczerze mówiąc, ja nie wiem, jak to się stało, ale czułam, że ktoś złapał moją rękę i wyrzucił całą tą torbę. And well, the next day we had a really bad problem. I used to dress really loose, wear earrings. Kolejnego dnia mieliśmy dużo problemów. Ja wtedy ubierałam się w takie bardzo duże, luźne ubrania, nosiłam kolczyki. On the corner of my house there was a parked car. Bardzo blisko na rogu, blisko mojego domu był zaparkowany samochód. When I was walking near to the car, one guy get out of the car. Kiedy przechodziłem obok tego samochodu, z tego samochodu wysiadł pewien człowiek. He take a gun and put it on my head. Wyciągnął tą broń i przyłożył mi do głowy. And he was like, I'm gonna kill you today. Powiedział mi, zabiję cię dzisiaj. 2 p.m. in the middle of the street. Godzina 14, środek dnia, środek ulicy. And I was like frozen, completely frozen. Ja tak zastygnąłem. I just remember my brother was already Christian. Ja pamiętam, że w tamtym czasie mój brat już był chrześcijaninem. And just a voice inside of my heart saying, God, give me another chance. I miałem taki głos w środku swojego serca, Boże, daj mi jeszcze jedną szansę. I was just, God, please save me. Myślałam tak, Boże, proszę, uratuj mnie. And suddenly he was trying to like pull up the trigger. I kiedy ten człowiek próbował nacisnąć na spust, and his hand started shaking. Jego ręka zaczęła się trząść. And as he was trying harder, i on próbował jeszcze bardziej. His arm started shaking also. Całe jego ramię zaczęło się trząść. And he was really surprised because his whole body was shaking. I on był bardzo zaskoczony, bo całe jego ciało zaczęło się trząść. He was confused, looking all around. On był całkowicie zmieszany, nie wiedział co się dzieje, zaczął się rozglądać. And suddenly he just get out of the car and left. I w końcu wysiadł z tego samochodu i odszedł. Well, honestly, in my country that's impossible.
takie coś w moim kraju jest tak naprawdę niemożliwe. Because I recognized him, who it was. Bo ja rozpoznałem tego człowieka, wiedziałem, kim on jest. So he couldn't do that. Więc nie mógł czegoś And I takiego was zrobić. like standing in the middle of the street. A ja po prostu stałem na środku tej ulicy. I couldn't move at all. Nie potrafiłem się So nawet I ruszyć. just went back to my house and changed my clothes and went out again. Więc poszedłem z powrotem do domu, przebrałem się i znowu wyszedłem. I truly believe that when you are marked with a God's purpose, not even death will stop it. I wierzę, że jeśli jesteś tak naznaczony przez Boga, to nawet śmierć nie może tego pokonać. Couple of months later, that same thing would happen again. Kilka miesięcy później wydarzyła się taka sama rzecz. We had some problems with another guys. Mieliśmy trochę problemów z inną grupą ludzi. On December, they celebrate on my city a big parties and everything. W grudniu to jest taki czas dużych imprez. And they usually do some parades and everything and a really big party. I wtedy są naprawdę duże święta, duże celebracje. I was standing on the corner of the main square I stałem sobie na rogu takiego głównego placu w mieście. by myself. Sam. And suddenly I saw these guys. I nagle zobaczyłem tą grupę ludzi. Like 4 guys with the ones that we have problems with. 4 z tych, z którymi my mieliśmy jakieś tam problemy. And they saw me. I oni mnie zauważyli. So they ran directly towards me. Więc przybiegnęli do mnie. One of them take up a big knife, like a really big knife. Jeden z nich wyjął bardzo duży And he nóż. was about to stab me. I miał we mnie wbić ten nóż. When suddenly, out of nowhere, this parade came out with like 200 people on the back. A nagle ta cała parada z tego święta, tak około 200 ludzi się pojawiła. So he had to stop and Więc just leave me another time on the street, like frozen again. Więc ci ludzie musieli mnie zostawić i znowu byłem w takim miejscu, że tak całe moje ciało zastygnęło w jednym miejscu. And this happened two times, same thing. Taka sama rzecz wydarzyła się dwukrotnie. But I didn't understand that it was God saving my life. Ale wtedy nie rozumiałem, że to Bóg ratował moje życie. That it was God protecting His purpose. Że to był Bóg, który chronił swój cel. At that moment, I was honestly filled of hate, resentment, pain. W tamtym momencie byłem przepełniony taką nienawiścią, smutkiem, goryczą. I was watching my friends dying, go to jail. Widziałem, jak moi znajomi umierali, lądowali w więzieniu. So I started going to college. Zacząłem wtedy chodzić do koledżu. But I was so depressed, so depressed. Ale byłem w tak głębokiej depresji. I remember that I won on a scholarship. I pamiętam, że dostałem stypendium. And I lost it the very first year. I już pierwszego roku je straciłem. I remember that I traveled to the capital city to have the college classes. I pamiętam, że podróżowałem do stolicy, do tego koledżu. But when I went out of the bus station, Ale kiedy szedłem z stacji autobusowej, I remember that I was just standing out on the street, watching the sky. I pamiętam, że wysiadłem i po prostu patrzyłem się w niebo. For hours. I looked like a zombie. Przez godziny tak się patrzyłam w to niebo, wyglądałem trochę jak zombie. But in my head, I was just looking my life movie. Ale w swojej głowie tak przeglądałem, przypatrywałem się swojemu życiu. I remember all the things that we're going through and that we are still living at that moment. I przypominam sobie rzeczy, przez które przeszedłem i to, że żyłem jeszcze. And after like a couple hours, I was going back home without going to the university.
I po kilku godzinach już wracałem do domu i nie byłem na tej uczelni. So I lost the scholarship. Więc straciłem to stypendium. And started to go in a really deep depression. I rozwinęła się u mnie bardzo poważna depresja. And because of all the friendships that I have, I started doing the thing that it was causing most problems at my home. I z powodu tych wszystkich znajomych, których miałem, zacząłem robić podobne rzeczy, które tak naprawdę były powodem problemów w moim domu. I started drinking with my friends. Zacząłem pić z moimi przyjaciółmi. And one Sunday we were playing basketball. I pewnej niedzieli graliśmy w koszykówkę. I never forget that day. Nigdy nie zapomnę tego dnia. There were a group of Christians. Bo była tam grupa chrześcijan. Watching us playing basketball. Która przyglądała się, jak my graliśmy w tą koszykówkę. And there were like 5 guys they were really young, and the pastor with them. I było 5 takich młodych osób i razem z nimi był pastor. So these young guys started to play with us, like a strategy to preaching the gospel. Więc ci młodzi ludzie zaczęli grać razem z nami w tą koszykówkę, była to taka strategia głoszenia Ewangelii. And the pastor was just watching. A pastor przyglądał się temu wszystkiemu. And I was a little bit upset because he was watching at me the whole time. I byłem trochę wkurzony, bo patrzył się cały czas na mnie. When we finished the game, i jak skończyliśmy tą grę, the young guys will grab my friends and took them. Ci młodzi ludzie tak zebrali moich przyjaciół i odciągnęli ich na bok. And the pastor approached me. A ten pastor przyszedł do mnie. And he told me, okay, I want to speak with you. Powiedział, tak, chcę z tobą pogadać. I don't know if you know this, but God is selected you as a leader. I on powiedział, nie wiem czy wiesz, ale Bóg wybrał ciebie jako lidera. And those guys are following you. A tamci ludzie ciebie naśladują. You have to decide if you're going to lead them to death or to life. I musisz wybrać, czy zaprowadzisz ich do śmierci, czy do życia. And I was like, this guy is crazy. Myślałem, że jest szalony. And honestly, I started to have really bad spiritual problems. I tak szczerze mówiąc, zacząłem wtedy mieć tak naprawdę dość duże problemy duchowe. Because my brother started to take me to church. Bo mój brat zaczął zabierać mnie do kościoła. And during the time of worship in some churches, w czasie uwielbienia w niektórych kościołach, oh man, worship is power. Well, I guess I said it too low, right? Worship is power. Yeah. No tak, jest moc w uwielbieniu. Tak, jest moc w uwielbieniu. Myślę, że powiedziałam to za cicho. During the time of worship, I felt that somebody was killing me. W czasie uwielbienia miałem takie uczucie, tak jakby ktoś mnie zabijał wręcz. That somebody was hitting my head. Że ktoś tak jakby uderzał w moją głowę. My heart was like freaking out. Moje serce miało zaraz wyskoczyć. Honestly was feeling like I was dying. Trochę czułem się, jakby tak naprawdę umierał. And the same happened during worship time in every single church that my brother was taking. I to działo się w każdym kościele, do którego zabierał mnie mój brat. And there was one church Był taki jeden kościół, that they were worshiping really strong, speaking tongues and everything. Ich uwielbienie było bardzo intensywne, oni mówili językami. And I was laughing. I was sitting down on the back laughing, but but in my head I was laughing and I was like, oh man, these guys are. A ja sobie siedziałam tak z tyłu i tak naprawdę się śmiałem z tego, co się dzieje. But suddenly, the pastor stopped. Ale w którymś momencie nagle And he said, God wants to speak with you. Pastor zatrzymał się i powiedział, Bóg chce z tobą porozmawiać. There is someone who is laughing right now. Jest tu ktoś, kto się w tej chwili śmieje. And God wants to say to you, maybe you are laughing right now, but you are going to be an instrument of His glory. I ten pastor powiedział, może w tym momencie się śmiejesz, ale będziesz takim instrumentem dla Bożej chwały. And I was like, wow. Wtedy myślałem,
I was afraid because nobody was. How this guy can know that I was laughing at my head? Byłem taki zaskoczony, bo nie wiedziałem, skąd ten człowiek wiedział, że ja tak wewnątrz siebie się śmiałem. And some pastor were like saying some like things for like at the end of the services, hey, can you please come? Pastor powiedział, mówił czasem takie rzeczy, że a może ty przyjdziesz, możesz podejść? And they were like, God has a purpose, a big purpose for you. I mówił, że Bóg ma wielkie cele dla ciebie. But I was like, come on, I'm going even down deeper. A ja sobie myślałam tak, no tak, no ale ja staczam się coraz bardziej na dół. I got my first job. Dostałem swoją pierwszą pracę. During all this period, we having the same situation at home. Alcoholism, violence, really live in hell. I przez ten cały czas sytuacja w domu się nie zmieniła. Dalej był alkohol, dalej był przemoc, dalej weekendy to było piekło. So I met a girl on my first job. W swojej pierwszej pracy poznałem dziewczynę. And to make the things even worse, żeby wszystko stało się jeszcze gorzej. she was practicing Satanism. Ona miała do czynienia z satanizmem. And I was really curious. So I was like, hey, and what are you reading and everything? Oh, I'm reading this book. I to wszystko było dla mnie takie ciekawe, więc zadawałem jej dużo pytań, pytałem się, jakie książki czytam. So one time, więc pewnego razu I was working and I started looking for those books. Kiedy pracowałem, zacząłem wyszukiwać tych książek. And during my working hours, I read them all. I podczas swoich godzin pracy przeczytałem je wszystkie. So at night I told her, hey, I read the book that you told me. No i podszedłem do tej koleżanki i powiedziałam, o, przeczytałem tą książkę, o której mówiłaś. And she was like screaming, no, why do you do that? Please tell me you didn't read it out loud. A ona na mnie nakrzyczała i powiedziała, że proszę, powiedz, że ty tego nie przeczytałeś na głos. So that type of book you cannot read it out loud because it was like they have like a rituals on it. To jest tego rodzaju książka, której nie można czytać na głos, bo jej powinny towarzyszyć różnego rodzaju rytuały. So that brought a lot of really deep spiritual problems to my life. No i to wszystko spowodowało naprawdę głębokie problemy duchowe w moim życiu. Because there started like a season in which I didn't want to live anymore. Bo wtedy rozpoczął się taki okres w moim życiu, kiedy nie chciałem już dłużej żyć. I started like experiencing things inside of my room, watching like shadows, hearing voices because of everything that I was reading and doing. Z powodu tego, co czytałem i co robiłem, zacząłem mieć takie różne dziwne doświadczenia. Widziałem jakieś cienie w swoim pokoju, słyszałem głosy. But suddenly one day I had a dream. Ale pewnego dnia miałem sen. And it was so real. I on był tak prawdziwy, realistyczny. I was looking my nephew really sick. I widziałem swojego siostrzeńca bardzo chorego. And my brother was crying, was suffering a lot. Bratanka. I widziałem, że mój brat płacze i bardzo cierpi. So he was like, hey, let's take my son to the hospital. I ja mówię, weźmy mojego syna do szpitala. And I told him in the dream, I didn't know anything about Bible and anything about that. I w tym śnie mu powiedziałam, zauważcie, że w tamtym czasie nie wiedziałam nic o Bogu, o Biblii. I told my brother, no, let's pray for him. I ja w tym śnie powiedziałam mojemu bratu, nie, pomódlmy się o niego. So we started praying for him. Więc zaczęliśmy się o niego modlić. And I just saw a really big shadow coming out of him. I zobaczyłem taki duży cień wychodzący z niego. And a really loud voice telling me, Mike, this is going to be your mission. I usłyszałem taki głos, Mike, to będzie twoja misja. And the next day I was a little bit scared because it was too real for me. I
kolejnego dnia, kiedy się obudziłam, byłam dość przestraszony, bo to było bardzo And I realistyczne. asked my brother, what's going on here? I zapytałem się swojego brata, o co tu chodzi. And he was just keep saying the same thing, God's calling you. A mój brat mi powtarzał ciągle tą samą rzecz. Bóg cię powołuje, Bóg cię powołuje. So at the end, I decided to attend to a congress. Więc w końcu zdecydowałem się na wyjechać na taki kongres. And the pastor was preaching about God's love and God's as a father. I pastor wtedy nauczał o Bożej miłości i o Bogu jako Ojcu. And mostly we were men. I w większości tam byli mężczyźni. And he made a line. I on tak kazał nam przedstawić And the wszędzie. pastor started praying for each of them. I ten pastor zaczął się modlić po kolei o wszystkich. And he started hugging them. And he was, today you're gonna feel like a father's hug. I on zaczął się modlić o nich i potem ich obejmować i mówić, że dzisiaj poczujecie ojcowskie serce Boga. I was at the end of the line. Ja byłem na samym końcu tego rzędu. And I was, yes, I need this. I ja tak czekałam na to, tak powiedziałam, tak, potrzebuję tego. So he started praying for each of them. I więc on modlił się o każdego z nich po kolei. And when he was about to pray for me, I kiedy już miał się o mnie pomodlić, he said, okay, time's over, let's go. on powiedział, okej, koniec czasu, chodźmy stąd. And I was like, come on. A ja tak, So I keep like this, like for 2 months. And I couldn't bear it anymore. i taki podobny stan utrzymywał się przez 2 miesiące i ja nie byłem w stanie tego znieść. I even started hanging out with the leaders of the gang. I zacząłem się znowu spotykać nawet z samymi liderami gangów. Not because I was trying to hurt somebody, Nie, że próbowałem kogoś zranić, but because I wanted to something bad happen to me. ale chciałem, żeby coś złego się wydarzyło w moim życiu. So somebody invited me to another congress at another camp. A w międzyczasie ktoś inny zaprosił mnie na kolejny wyjazd, na kolejny obóz. And I was like, come on. Another time, again? A ja sobie tak myślałam, nie, znowu. So I started packing my clothes and everything. Więc spakowałam się And that night was terrible. i ta noc przed była okropna. I couldn't sleep at all, having bad dreams, watching things, listening voices and everything. I nie mogłam spać, a jak już zasnąłem, miałam jakieś straszne koszmary, znowu słyszałam głosy. But the next day I was ready to go. Ale kolejnego dnia byłem gotowy tam pojechać. And we reached this place and everybody was like worshiping and everything, but I was at the back, just sitting down, listening. I kiedy tam dotarliśmy, tam było dużo uwielbienia, a ja siedziałem z tyłu i tylko słuchałam. And they were preaching again about God's love and God as a Father. A znowu nauczanie było na temat Bożej miłości i na temat Boga jako Ojca. So at the end, they started praying. I pod koniec znów zaczęli się modlić. And I went to a corner of the room. I ja poszedłem w kąt. Closed my eyes. Zamknąłem oczy. And I said, okay, if you are real. I pomyślałam, okej, jeśli jesteś prawdziwy, If what this guy is telling me that you are my father is true. jeśli to, co ten człowiek mówi, że jesteś moim ojcem, jest prawdą, I want to know you today. chcę poznać Ciebie dzisiaj. I want to see you today. Chcę widzieć Ciebie dzisiaj. Not tomorrow, not next month, today. Nie jutro, nie w przyszłym miesiącu, dzisiaj. And I remember I closed my eyes. I pamiętam, że zamknąłem oczy. Remember, I didn't know anything about Bible, anything about religion, anything. Ja pamiętam, że ja nie wiedziałam nic na temat Biblii, nie wiedziałam nic na temat religii, nic. And when I closed my eyes, I kiedy zamknąłem swoje oczy, I just saw somebody standing in front of me. zobaczyłam, że ktoś stał przede mną. And he said, I on powiedział, Michael, I've been waiting for you. Michael, czekałem na Ciebie. I am your father. Jestem Twoim And I ojcem do love you. i kocham Cię. And I just, in that very same moment, I just felt somebody started hugging me.
I w tamtym momencie też poczułem, że ktoś mnie przytula. Not in my mind. I actually felt somebody hugging me in that moment and saying me, I love you. To nie było w mojej głowie. Faktycznie fizycznie to odczułem, że ktoś mnie przytulił i powiedział, że mnie kocha. Years of suffering. Lata cierpienia. In that hug, they were gone. W tym uścisku. Was around 9 a.m. To wszystko zniknęło. To było około 9. I spent 6 hours Spędziłam 6 godzin. in that same place, W tym jednym miejscu. hugging my father. W tym uścisku z ojcem. I didn't listen those words from my dad, Nie słuchałem tego, co się dzieje. but I did listen from God. Ale słyszałam to, co Bóg do mnie mówił. And all the hate, Cała ta nienawiść, all the resentment, całe to, all the pain cały ból, were gone wszystko uciekło. just in a couple of hours. W kilka godzin. I was telling Sean that I usually wear some earrings, and I wear them like for a couple of years. I mówiłam też Seanowi, że nosiłam kolczyki pod już When I realized they were closed. I zauważyłam, że dziurki się zarosły. In a couple of hours, minutes. Kilka minut. At least ladies, they know that that's impossible. I dziewczyny wiedzą, że to nie jest możliwe. They were closed. One się zarosły. In those couple of hours, in my father's arms, W te kilka godzin w ramionach mojego ojca. changed it all. Duża zmiana. No pastor prayed for me. Żaden pastor wtedy nie modlił się o mnie. It was not a Bible teacher like teaching me Bible studies and everything. Żaden nauczyciel biblijny nie wkładał mi do głowy, nie prowadził żadnego studium biblijnego ze mną. It was God's love, To była Boża miłość, His pure presence. Jego czysta obecność. When I came back from that place, Kiedy wróciłam z tamtego miejsca, I was completely another person. byłam zupełnie inną osobą. And really, for men, an impossible change. Dla mężczyzny to jest praktycznie niemożliwa zmiana. When I arrived to my place, Kiedy wróciłam do domu, the first thing that I did, pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, that please forgive me for everything. podszedłem do ojca i poprosiłam o przebaczenie. And I forgive you for everything. I powiedziałam mu, że ja mu przebaczyłam. For I went to my mom's bedroom, Mom, forgive me. I poszedłem do mojej mamy i ją też poprosiłam o przebaczenie. Because she was suffering a lot because the life that I was living. Bo ona cierpiała też z powodu trybu życia, jaki ja And they were like, what happened to you? A oni tak się patrzyli i zastanawiali się, co się wydarzyło z tobą. But the second thing, I went out to the street, to the place where we used to hang out with all my friends. A drugą rzeczą, którą zrobiłam, to wszedłem znowu na ulicę i poszedłem do swoich przyjaciół, z którymi zwykle się spotykałem. And they were all there. I oni byli tam. Gang members, drug dealers, everything. Dilerzy narkotykowi, członkowie gangów. So they were like, hey, where are you? Where are you? I oni się pytali, gdzie byłeś? Well, I just have something to tell you today. A ja im powiedziałam, że mam coś do powiedzenia dzisiaj. And I started preaching them. I zacząłem nauczać. Without knowing anything, without a Bible, without anything. Bez niczego, nie znałem Biblii. And they were like, Oni just looking each other, looking at me, silence. Oni łapali się za głowę, patrzyli się na siebie, nawzajem na mnie. And when I realized it was like 2 hours and a half, and I keep preaching them. I jak to uświadomiłem, to trwało to 2,5 godziny, ja cały czas im nauczałam. And they were like frozen, just looking at me. Oni byli też zastygnęli w jednej pozycji, patrzyli się na mnie. Like 3 hours passed, and I said, okay,
Thank you for everything, bye. Like, went back to my house. Minęły 3 godziny, tak stwierdziłem, że okej, tyle na dziś, wróciłem do domu. And they were like shocked. Oni byli całkowicie zszokowani. The next day, one of my friends was knocking my door. I kolejnego dnia jeden z moich przyjaciół zapukał do moich drzwi. And he was like, what was that? I on się zapytał, co to było? What were you talking about yesterday? O czym ty mówiłeś? It was like a joke or something. Czy to był jakiś żart, czy co to było? So I thought, this is my chance. Ja pomyślałem, tak, to jest moja And I szansa. started preaching about God's love and God's your Father and everything. I zacząłem mówić o Bożej miłości i o tych rzeczach. So it was, I want that. A on powiedział, ja tego chcę. That's not all. He was a gang member. I to nie wszystko. Ten człowiek był członkiem gangu. So he was, what do I need to do? No i on się zastanawiał, no co muszę zrobić? So we started praying, he accepted Jesus. Zaczęliśmy się modlić, on przyjął Jezusa. And he was, I'm going today and I'm going to quit. I on stwierdził, że okej, kończę z tym. And he went to the leader of this gang. I on poszedł do tego szefa gangu. And he was like, I met Jesus, I cannot continue this. I on powiedział, ja spotkałem Jezusa, nie mogę tego dalej robić. And when you are part of this type of groups in my country, that's the only way out. I jeżeli jesteś częścią takiej grupy w moim kraju, to jest jedyna droga wyjścia. There is no other way out that you met Jesus. Nie ma innej drogi wyjścia, jak tylko poznać Jezusa. Even they respect that decision. Nawet oni szanują, są w stanie uszanować taką decyzję. They cannot touch you if you say, okay, I'm gonna live this and I'm gonna become a Christian, I'm gonna follow Jesus. Even the devil respect you. Nawet oni, te grupy, jeśli powiesz, że decydujesz się iść na Jezusa, uszanują to. So he accepted Jesus, he was the first one. Więc ten kolega przyjął Jezusa, był pierwszym. And I took him to a camp. I zabrałem go na obóz. And that was his mark because he was epileptic. Ten człowiek miał padaczkę. And he had seizures like every single 2 weeks, once in 2 weeks. Tak raz na 2 tygodnie miał takie mocne drgawki. And he got healed in that camp. I on podczas tego obozu został z tego uzdrowiony. His name is Power. Jego Well, imię jest I guess I said it too low. His name is Power. Jego imię jest mocą. Chyba za cicho to powiedziałem. He got healed in that camp. Człowiek został uzdrowiony podczas tego obozu. When he came back, I'm here. Kiedy wrócił, powiedział, jestem tu. What do we do? Co teraz robimy? Let's go and preach into these guys. Chodźmy i głośmy tej reszcie. And we started preaching to one of each of the guys on the group. I głosiliśmy wszystkim tym naszym znajomym. And they all accepted Jesus. I wszyscy oni przyjęli Jezusa. They couldn't resist it. Oni nie byli w stanie się temu przeciwstawić. But also there is a big opposition for this. Ale jest też duży sprzeciw wobec tego. And I became the leader of the group. I ja stałem się liderem tej grupy. We formed like a small group with them. I mieliśmy taką małą grupkę razem z nimi. Suddenly I was in a birthday party. I któregoś dnia byłem na jakiejś imprezie urodzinowej. And somebody called me and he was screaming really bad. I odebrałem telefon, ktoś do mnie zadzwonił i ta osoba po drugiej stronie słuchawki bardzo głośno krzyczała. And well, the name of the first guy that was converted, his name is Marvin. I ten pierwszy człowiek, który się nawrócił, nazywał się Marvin. So somebody called me and said, "Hey, somebody just killed Marlon's brother." I ktoś do mnie zadzwonił i powiedział, hej, ktoś właśnie zabił brata tego chłopaka. And I was like, oh my God. Myślałam, o. So I told one of my friends, hey, they just killed Marlon's brother. We ran really quick to his house. He was devastated. I razem z jednym człowiekiem, który był ze mną na tej grupce, pobiegliśmy do domu tego chłopaka.
scenie. Was crying. Płakał. So I took him to my place. We start praying for him, giving words. Zabrałam go do siebie, modliliśmy się, czytaliśmy. Trying to comfort him. Próbowaliśmy go pocieszyć. And he said the next day, the leader of the gang took him. I jeszcze kolejnego dnia lider gangu zgarnął tego chłopaka. And they were out of the city. Zabrali go poza miasto. When they reached to that place, I kiedy dotarli do tego miejsca poza miastem, they had two guys kneel down. były tam dwie osoby, które klęczały. And the leader told my friend, these guys are the one who killed your brother. I ten lider gangu powiedział temu mojemu przyjacielowi, te dwie osoby, które klęczą, to są osoby, które zabiły twojego brata. And he gave him a gun and he said, here you have. I wręczył temu mojemu przyjacielowi broń i powiedział. And he was like 1 week converted. On był nawrócony od tygodnia. But the mark of Jesus was so strong. Ale to naznaczenie Jezusa było tak silne. And he told me, as a human, I really want to get vengeance. I on mi powiedział, że jako człowiek z człowieczej perspektywy bardzo chciałem wziąć rewanż za to. But I couldn't do it. Ale nie byłem w stanie tego zrobić. He just handed in the gun and left the guys there. On po prostu oddał tą broń i poszedł sobie. And we started to preach with the guys on the group, and the group started growing a lot. I dalej nauczaliśmy tych ludzi i ta nasza grupa powiększała się. Until the point that I have one gang member from one side and the other one from the other side in the same group. I w końcu skończyło się tak, że w tej samej grupie miałem ludzi z gangów, które były przeciwko sobie. And they were like just looking at each other during the whole reunion. I oni patrzyli na siebie i pojednali się. And I was like, oh my God. Nie mogę w to At the end, we started praying, but a really authentic prayer. I pod koniec modliliśmy się bardzo taką szczerą, prawdziwą modlitwą. And the glory of God visited us that day. I chwała Boża była z nami. Suddenly, I saw one of these guys stand up and start walking towards the other one, and I was, oh my God, and I was trying to stop him. I widziałam, że w którymś momencie ten człowiek, który był w jednym gangu, wstał i szedł w stronę tego, który był z tego drugiego gangu. When I realized suddenly this guy started crying, hugging the other one, asking for forgiveness, and I'm sorry, I love you. No i patrzyłam się i ci ludzie zaczęli się przytulać, przepraszać, płakali i mówili, że się wzajemnie kochają. That's the power of God. To jest moc Boża. But and we start like serving God with my brother. I even God's like created like a really big, deep passion for His presence. I razem ze swoim bratem zacząłem służyć Bogu i wierzę, że Bóg dał mi taką wielką pasję do wchodzenia głębiej w Jego obecność. I was even serving with the ladies of prayer group. I prowadziłem też grupy. They were just old ladies, like 80 years old. Prowadziłem grupy modlitewne dla takich pań w wieku lat 80. I was the only man and a young man with them. Byłem jedynym mężczyzną w tej grupie, no i byłem młody. But you must like be asking, and what happened with your father? A być może ktoś z was zada pytanie, co stało się z twoim ojcem? I remember we had like a concert. Pamiętam, że kiedyś mieliśmy jakiś koncert. And we were with my brother and I byliśmy tam z bratem. And the pastor started preaching, praying. I pastor zaczął nauczać modlić się. And he was preaching about sometimes we pretend to be worshippers, but we do not live what we sing. He was preaching about that sometimes we pretend to be worshippers. On nauczał, że czasem udajemy, że jesteśmy czcicielami. But we do not live what we sing. Ale nie pokazujemy tego w życiu, tego
o czym śpiewamy. And I was like, I felt offended. Ja czułem się urażony tym, Because I thought I was a worshiper. bo myślałem, że faktycznie jestem człowiekiem So uwielbienia. he told at the end of the meeting, Więc na końcu tego spotkania he told, okay, God's saying ten prowadzący powiedział, że, He's bringing 6 months of trial for His ministers. że Bóg mówi, że będzie taki 6-miesięczny okres próby dla osób. And I was like, okay, let's bring it, God. A ja powiedziałem, okej, I'm a true worshiper. ja jestem prawdziwym człowiekiem uwielbienia. Oh man, we do not know how God take every single word that you say really serious. Wy nie wiecie, jak Bóg poważnie traktuje każde słowo, które do Niego powiemy. The next day I was getting ready to go and serve in my church. Kolejnego dnia zbierałem się, żeby wyjść, żeby służyć do kościoła. And my brother called me. I wtedy zadzwonił mój brat. And he said, hey, please run to my house. My dad got a heart attack. I brat powiedział mi przez telefon, że proszę szybko zbieraj się do naszego domu. The very next day, Nasz tata miał atak serca. To było zaraz dzień po tych słowach. when I arrived to my house, Kiedy dotarłam do domu, I saw my dad dead. He was not breathing. mój ojciec nie oddychał. And I just saw my brother putting his hand on his heart. I ja widziałam, jak mój brat kładł swoje ręce And na he jego said, sercu. in the name of Jesus, I on powiedział w imieniu Jezus. he started breathing again. I I guess I said it too low, right? The name of Jesus is power. I w imieniu Jezus też He myślę, started breathing again. że powiedziałem to za cicho. Ojciec zaczął oddychać ponownie. So he told me, hey, I'm gonna take him to the hospital. I brat powiedział, tak, wezmę go teraz do szpitala. And you have to go to serve. A ty musisz iść do służby. And I was like, are you crazy? I have to go with you to the hospital. A ja powiedziałem, czy ty jesteś szalony, muszę jechać z tobą do tego szpitala. And it's no. You have a commitment with God. You need to serve Him today. A brat mi powiedział, nie, ty zobowiązałeś się do czegoś Bogu, ty musisz mu dzisiaj służyć. So I was in my room. Więc byłem w swoim pokoju. I was watching my dad barely dying on the floor. I obserwowałam, jak mój ojciec prawie umarł na podłodze. Maybe as a human, we don't have like reasons to worship in that moment. I być może z człowieczej perspektywy nie mamy powodów, żeby w tym momencie uwielbiać. And I was like, how can I serve you in this moment? A ja się zaczęłam zastanawiać, w jaki sposób mogę służyć w tym konkretnym momencie. And he just said, do you remember what you told me yesterday? I usłyszałam tak, czy pamiętasz, co powiedziałeś mi wczoraj? You said that you were a worshiper. Wczoraj powiedziałeś, że jesteś człowiekiem uwielbienia. So it's time to worship now. Więc to jest czas, żeby uwielbiać. During the worst time of your life, it's time to worship. W tym swoim najgorszym czasie życia So powstań i uwielbiaj. Just leave my hands crying without saying any type of word. Więc podniosłem swoje ręce, płakałem, nawet nie powiadałam żadnych słów. And I started worshiping. Więc zacząłem uwielbiać. And I went to the church to serve Him. I pojechałem do kościoła, żeby służyć. And they gave us like a really bad news. I usłyszałem bardzo złą wiadomość. So that I was in front of the doctor the next day and he said, okay, your father, he needs a open heart surgery. I kolejnego dnia byłem w tym szpitalu i doktor powiedział, że twój ojciec potrzebuje operacji z otwarciem klatki piersiowej na otwartym sercu. Or he's gonna die. Albo umrze. He was diabetic. On miał cukrzycę. He was 75 years old. Miał 75 lat. So he was not gonna take an open heart surgery. To raczej nie są warunki nie spełnia warunków do operacji na otwartym sercu. And he was, even if he survived, he's gonna have like 2 months
living. That's it. I usłyszałam, że nawet jeśli by przetrwał tę operację, to miałby tylko 2 miesiące życia. So we were like, he was really depressed. We were really depressed as a family. Więc dla naszej rodziny to był taki bardzo smutny, depresyjny czas. But with my brother started like a really true search for God's presence. Ale razem z moim bratem szukaliśmy tak prawdziwej Bożej obecności. And the process lasts exactly 6 months. I ten proces trwał dokładnie te 6 miesięcy. What the pastor was said like a couple of days after. Tak jak kilka dni wcześniej pastor mówił 6 miesięcy. The last day that was my father was at the hospital in UC. Ostatniego dnia mój ojciec był na oddziale intensywnej terapii. We were like, okay, God loves you and He wants to give you a second chance. Tak mówiliśmy, że Bóg kocha Cię i chce dać Ci drugą szansę. And during that specific day, the worst day of his life, I guess. I w tym konkretnym dniu, który wydawał się być takim najgorszym dniem jego życia, he accepted Jesus. On przyjął Jezusa. And we were like worried because he had like 50 years of being an alcoholic and he loves to smoke also. I ten ojciec przez 50 lat był alkoholikiem, palił też papierosy. The next day that we arrived home, kolejnego dnia dotarliśmy do domu. Without anybody saying anything, nikt nic nie mówił. He threw every alcoholic bottle and every cigarette to the garbage. Ojciec wyrzucił wszystkie butelki z alkoholem, wszystkie papierosy do kosza. And he never drank again. I nigdy już nie tknął alkoholu. But suddenly, the doctor said, "Okay, your kidneys are gone. They are not working anymore." Ale nagle lekarz powiedział, że twoje nerki już nie pracują. And he entered in a really deep depression. I on doświadczył głębokiej depresji. We even have a little dog, and I remember one day it was really hard that day. I mam takiego małego psa i pamiętam, że takiego jednego bardzo trudnego dnia. Because he was crying and he was speaking with the little dog. Ojciec płakał i rozmawiał z tym małym psem. And he was, "I'm gonna die." Speaking with the little dog, "I'm gonna die," crying. Płakał temu małemu pieskowi, że ja umrę. So we started praying, we started fasting because of his life. Zaczęliśmy się modlić, zaczęliśmy się pościć. In the Sunday service during that week, o jego życie i w tamtym tygodniu, w niedzielę podczas nabożeństwa, we had a really strong prayer. mieliśmy bardzo taką mocny czas modlitwy. And the pastor said during the prayer, I pastor w czasie tej modlitwy powiedział, God's going to give you a new part of kidneys. Bóg da ci nowe nerki. And I was like, oh, those are my father's kidneys. O, to są nerki mojego I believe it. Wierzę w to. The next day, Kolejnego dnia he went to the lab to take some tests. poszedł do laboratorium, żeby przeprowadzić jakieś And badania. I went for the results. Jak były te wyniki, But before going to my place, ja poszedłem je odebrać, ale zanim poszedłem z powrotem do domu, I checked the results on Google. wygooglowałem sobie te wyniki. And the kidneys were healthy. I te nerki były zdrowe. Those new kidneys went to my father's body. Te nowe nerki wylądowały w ciele mojego ojca. What I want to say today, I chcę wam dzisiaj powiedzieć, it doesn't matter how bad you look, maybe a relative, one member of your family. Niezależnie od tego, jak źle jest. But God has the power to change it. Amen. Źle jest. If He changed it like the demon that Michael was, jeśli Bóg był w stanie zmienić tego demona, jakim był Michael, He can
change everything. On może zmienić wszystko. And just to put the cherry on top of the cake. Żeby tak jeszcze położyć wisienkę na torcie. Do you remember that when I was going to church, I can handle worship? I pamiętacie to, że kiedy na początku zacząłem przychodzić do kościoła, nie byłem w stanie znieść uwielbienia. And I know His purpose is perfect. I ja wiem, że cel Boga jest doskonały. And He has a really good sense of humor. Ja też mam bardzo dobre poczucie humoru. I couldn't bear worshiping or godly music. Ja nie mogłem znieść tego uwielbienia, tej Bożej muzyki. I don't have like relatives, like musicians or anything. Nie mam w rodzinie nikogo, kto by miał cokolwiek wspólnego z muzyką. And I started serving on the worship team. A zacząłem służyć w grupie uwielbienia. Come on. That's God's laughing of the devil. To jest Boża miłość. I started serving on the worship. Zacząłem służyć w uwielbieniu. And I want to ask you something today. I chcę was prosić o coś dzisiaj. If you have 2 minutes Jeśli macie 2 minuty, to sing a new song for Him. żeby zaśpiewać nową pieśń dla Niego. And everything is on the perfect plan of God. Wszystko jest w doskonałym planie Boga. Because there is no lyrics on the screen. Nie ma dzisiaj... There is no projector. Nie ma dzisiaj projektora. You won't read a song lyric on the projector. Nie ma dzisiaj projektora, nie przeczytamy... Why don't we today sing a new song for Him? Nie przeczytamy słów. An authentic song. Zaśpiewajmy taką nową, szczerą, prawdziwą That pieśń. comes right from the bottom of your heart. Która pochodzi z głębi Twojego Of your serca. gratefulness. Z Twojej Of wdzięczności. your pure love to God. Z Twojej szczerej miłości do Boga. And today we're celebrating Pentecost. A dzisiaj jest Dzień Świąt Świąt. I don't know what is your problem, what is your request today. Nie wiem, co jest w Twoim sercu, jakie są Twoje problemy, jakie są Twoje prośby. But I know God can do it in a second. Ale wiem, że Bóg może to uczynić w jednym momencie. So can you stand up?